No dobra. No, także witam na drugim streamie dzisiejszego dnia z pokazów tutaj, z pokazów gier. No i jak wspomniałem niedawno, za już 4 minuty około PC Gaming Show startuje. Na razie jest jakiś pre-show, widzę. No, ale jeszcze dosłownie moment i startuje tutaj kolejny showcase. What is going on? This is supposed to just be a video game. I wanted that notoriety. I wanted to be feared. I don't know how you would go about even finding someone who is essentially a myth. We finally tracked down one member of this mysterious group. There he is. He lives and breathes. He was this absolutely normal dude living a normal life, and his goals were beyond your understanding. Hang in there, big guy. If it wasn't for him, I would have died. Out in the black, you never can truly trust the people you fly beside. Are you 40,000 light years from home? Don't panic. The Sims was the ultimate icebreaker. Okej. Generalnie co można się spodziewać po PC Gaming Show? Szczerze to nie za dużo, bo tutaj w sumie różne bardzo rzeczy mogą być. Więc no, podobnie jak z Future Games Show trochę. Wydaje mi się, że będzie, więc tutaj nie należy sobie obiecywać jakichś cudów. Jak to nie? O, Michał jest. Zacząłem bez ciebie ale już jesteś, widzę. Miałem właśnie spojrzeć, czy dotarłeś do nas. Jestem. No. Zostały 2 minuty około, więc zdążyłeś praktycznie na styk prawie. się udało. No, spokojnie, jest dobrze. Tak sobie w międzyczasie patrzyłem na ten slate, co Xbox prezentował tej gier, co mają wyjść w przeciągu 12 miesięcy na ich platformę. I dobrą wiadomością jest na pewno, że na tej liście gier, które mają jeszcze w 2022 roku wyjść, jest Hogwarts Legacy. W dalszym ciągu. To dobry znak. Jest Callisto Protocol, jest Gotham Knights, jest Plague Tale właśnie. No i to tyle. A na przyszły rok nie ma Hellblade'a. Pytałeś się o niego. Nie ma go tutaj, w tej rozpisce. Jest Stalker, którego nie było na tym evencie. No, myślę, że wielu może się domyśleć dlaczego. No oczywiście Starfield, Redfall, Forza, Motorsport. Good things come to those who wait, and your patience has finally paid off. Get ready because Ale generalnie tak na szybko jeszcze powiem, że czytałem sobie tam wrażenia w sumie ludzi, może nie z YouTube'a, ale tam różnych, no i specjalnie zadowoleni nie byli z tego showcase'a Xboxa. No, myślę, że to wynika z tego po prostu, że przed tym oczekiwali podobnego rozmachu jak właśnie był rok temu. Tu trochę niestety Xbox tak do końca próbował chyba, nie wiem, zachęcić każdego kogo się da. No i powiedzieć dopiero na evencie, że no skupimy się tutaj jednak na grach debiutujących w tym roku, nie? Znaczy w przeciągu roku. I trochę no w tym momencie strzelili sobie w stopę, no ale... Ale co zrobić? Dobra, to my przechodzimy do PC Gaming Show. Ja tam wysłałem linka na akurat Twitcha, bo powinien być lepszy bitrate, nie? Trochę. No już mam odpalone. Wow, ale mają Steam Decka i tego, i jakiegoś peceta
Over the next Co 2 innego. hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. And you, the folks at home, might even be able to win yourself a fancy computer if you play your cards right. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Jakoś nie pamiętam. I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff, just minus the overbearing anime dad and existential crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot anyway? Wasn't he supposed to come back for this show for like Revenge of the DevBot? Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place. But I played Cyberpunk 2077, and he's not. Ooh, that's pretty dark for the start of the show. Or nostalgic. Aw. But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which Ooh. is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. PC gaming. And so, without any further ado, it's time for my... No i to jest ta impreza dla tych wszystkich PCMR, nie? Taka full nastawiona, tak? Nie. Dobrze się zaczyna. Jest pierwsza petarda. Pierwsza petardiocha, no. To wygląda... lepiej niż Starfield. Jezu, ale potwierdzam to, co powiedziałeś wcześniej. Jest strasznie gorąco. No jest duszno, tak nieprzyjemnie. Dzisiaj widziałem, że był taki pik temperatury chyba 31 albo 32 stopnie. Jakoś. Co? Naprawdę? Aż tyle? O, w pewnym momencie. Nie no. Nie no, będę musiał sobie okno zostawić otwarte, co nie na noc, żeby się nie udusić. Jutro będzie już 21 i deszcz. A, oto sprostowanie. Ale... O kurcze! W przyszły poniedziałek 35 stopni. Nie. Co to ma znaczyć? Ej, ale w Nie. ogóle 23 stopnie w nocy. Rozumiesz to? 23 w nocy. A nie, zaczyna się ten okres, kiedy topisz się cały czas. Nic ci nie pomaga. Ale dobrze, będę mógł przetestować, czy mój nowy komputer jest przygotowany na takie temperatury. Czy się zbytnio nie grzeje, tak, no. Przecież temperatura na dworze będzie wyższa od temperatury procka. Może dożyjemy tych czasów. O, ciekawe jak mój laptop to wytrzyma. Swoją drogą też. Generalnie tam babka mówiła, ile ten showcase ma trwać. W sumie nie dosłyszałem, coś tam hours chyba mówiła. Nie wiem, czy 2 godziny, czy godzinę się przesłyszałem. Ale no, deal jest taki generalnie, no nie będziemy może całego oglądać, jak nie będzie zbytnio ciekawych rzeczy, tak? To tak, no, zobaczymy tę godzinkę i ewentualnie jak już będziemy mieli dość, no to no 2020... Zobaczymy, czy będzie coś takiego fajnego przez ten czas, nie? No właśnie, to się wtedy zweryfikuje, no na pewno to około godziny, no to sobie pooglądamy, no. Może akurat jakiś indyczek fajny wyjdzie, albo... Tu jest duża szansa, że może być sporo takich rzeczy, bo to
No, taki też event skoncentrowany na wszystko, nie? Mhm. Mhm. To w sumie nawet spoko wyglądało. Nie wiem, czy bym w to zagrał. Raczej chyba mogłoby być... raczej nie. Ale... kto wie. My strategy personally is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver, dead body. Next we have a solution Czekaj, to the Abra... age-old problem of not having time Myślałem, to że read and Avada Kedavra powiedziała, że coś w tym stylu i tak... obviously. Hogwarts Star Wars tutaj? Industries has Ciekawe. you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Ciekawe by było. Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. World Premiere. World Premiere. You. What have you done? O kurde. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Aż streama podgłośnie trochę, bo to coś fajnego chyba. What are you doing here? You're not gonna like this part. Invincible. Ej, 11-bit Studio. A. Słyszałem o tej grze trochę. In-game footage. A to w ogóle chyba na Unrealu 5 jest. Chociaż mogę się mylić. Nie ma, albo jakaś taka podobna gra, którą zapowiadali na Unrealu właśnie. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Starfield 2. Tak mówiliśmy o tym, że może nic ciekawego nie będzie i szybciej skończymy, ale na przykład to mi się już podoba. Nawet Wygląda tak, ciekawie, no nie powiem. No. Tak... Tak, że na razie mnie zaciekawiło, żeby to sobie pooglądać właśnie. A nie poczytać Twitterka na przykład. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. Jakieś tutaj wybory można, a czy ścieżki dialogowe wybierać? At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. What do we have here? Aha. They made their way through. Znalazłem tą grę na Steamie i mogę coś ciekawego powiedzieć.
odnośnie wymagań systemowych. No. Generalnie są wysokie, karta dziwnie graficzna. Zaczynamy od GTX-a 2070, co w sumie jak na zalecone wymagania jest całkiem sporo, ale to nieważne, to nie to. 32 giga RAMu. W zalecanych czy w minimalnych? W zalecanych, w minimalnych 16. O. Wow. Ale szczerze powiedziawszy, no to myślę, że to nawet jak to wygląda, to uzasadnia trochę. Nie wiem, takie mam poczucie, że to wygląda całkiem nieźle. Jak to jest Unreal 5, no to pokazuje tutaj pazur. Właśnie podobno 4. No tak 4? No to i tak całkiem nieźle. Ale jednak Unreal. Wow, ale no. Wymagania trochę z kosmosu. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. Ale spory gameplay jest taki długi dosyć pokazany w sumie. The robot's gone. You must have broken his loop. But I didn't. Well, he must have done something. Never mind. Follow it. Fuck. It's getting up. Jakaś misja chyba. No. Kawałek misji. Come on, Jasna. Run. Hide. O, siema. Jasna, are you alive? Yes. It's fucked up. Zostały po nim te nogi po tym robocie. O. Take care of our people. Kurczę, całkiem fajnie. The Invincible. Coming 2023. Ej, ale no wygląda mega. W sensie graficznie i ogólnie na pewno się zainteresuje. Nie mówię, że od razu kupię, ale na pewno będę śledził, jak coś będzie więcej, bo to w sumie w przyszłym roku dopiero i tak premiera, więc na pewno coś jeszcze pokażą w międzyczasie. You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. Cause the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Okej, jakiś multik, kolejny. Be the first to play. To die. To give your feedback. Do you have what it takes? O, czyżby to był ten tytuł, który dostaliśmy wczoraj? Ten F1 Manager, tak? Tak, no. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal Future Games of Show 10 dostało current F1 teams jako battling it pierwsze out for a chance to be the next world champion. przywilej. Choose your team and drive every decision that A, leads to tu you making dostajemy your mark więcej on info, the grid, takiego and hopefully the podium. ogólnie o tym. Winning championships depends on your ability to make the Ja right się w ogóle calls dowiedziałem w on międzyczasie, and że off the ogólnie nawet tak wśród moich znajomych jest tak dosyć sporo fanów formułki, więc trochę graczy na pewno będzie. Potencjalnie by się mogli zainteresować tym menadżerem też? Czy oni generalnie tak bardziej w ten... Konkretnie w F1? Ciężko im powiedzieć w sumie.
Znam kilka osób, które faktycznie na pewno chciałyby się takim właśnie bardziej menadżerkiem pobawić, a znam takich, co chcieliby tylko i wyłącznie pojeździć i to wszystko, ale w ogóle nie wiedziałem, że mam takich znajomych. Się dopiero ostatnio dowiedziałem. Optimize your finances to keep the board happy, improve and maintain your facilities, and scout talent from F2 and F3 to try and ensure future success. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel. No ale mimo wszystko to jest taka chyba trochę, może nie że nisza, ale raczej mniejsza grupa odbiorców. Tak samo jak tam, jak Football Manager chyba. No. The sleek management menus and intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in Muszę F1 sprawdzić, Manager czy coś tam 2022. Devis od tego Plague Tale'a powiedzieli o dacie premiery. Nie wiem, sobie zarezerwowali może ogłoszenia tego. Bo coś, nie wiem dlaczego jest cicho, no. Nic nie powiedzieli. O, Chivalry 2! Graliśmy z Mati w pierwsze Chivalry. Spoko zabawa, w sumie było. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us... O nie, ładuje mi się coś. Mam przestój. Horses into Chivalry 2 and mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Okej, jakiś nowy update'cik. Dobry. This rebellion is at an end. The Agapians flee to their stronghold in the north. This land is mine. Now Egypt? Kenosha rises from the south. Throw the dogs back into the desert. Their forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, we must retaliate. Ready the ships! Long has Kenosha remained safe from my fury. No more. They dare to strike out. O, w sumie spoko. Ciekawe, czy będzie darmowy ten dodatek. W sumie nowa mapa. Their knowledge will burn. My reign will never end. Zobaczysz szybko. Out now. Hi everyone, I'm Jak Phil out now, to live zaraz from Quebec zobaczymy. City. Really glad to be here today for the PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen... O Jezu, ale to ten. Ale zrobili Hitmana z tego w sensie. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. Taka narracja jest But only Hitmanów. one will get the paycheck. Do whatever it takes, tej gry. agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. To będzie darmowy update z tego co widzę. O. Tak, to zerknąłem. No i to się szanuje. To w ogóle nie jest jako DLC, tylko jako update do gry. No darmowe, no to spoko, jak dodaję taką... Jak dodaję nową mapę w sumie. Jakąś nową frakcję. Tak, no właśnie całą frakcję nową też dodaję. No, spoko nawet.
Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Cię spoko, no nigdy nie grałem, Ale spoko, że fajnie, nie że chcą darmowe. pieniędzy, nie? Mimo wszystko. Moving to rendezvous point. No. Co to za coś takiego? All done. Really? I jakie gry cię ominęły? No, jak na razie zaciekawiło nas najbardziej ten The Invincible od chyba ten 11-bit Studio. Bardzo fajnie, znaczy ciekawe jak to wyglądało na pewno. Był ten, no Michał mówił, nie DLC, tylko taki update do Chivalry 2 pokazali z Egiptem. No i teraz to. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you Coś really tam wish jeszcze would come było, ale true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns. nie, chyba aż and tak nie a zwróciło Valkyrie on naszej Pegasus, uwagi. But you know, yours may be different, but you know, somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the rig. So Wow. let's start there. No, a propos tej giereczki Invincible, to oczywiście warto wspomnieć o 32 giga RAMów w zalecanych wymaganiach. Horrendalnie, no, wysokie. This thing is built from the ground up Prawda. to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed Co tu to mamy? make Chłodzenie serious Corsera, effort in these dry ramy times, XPG. Najlepsze miejsce na dysku 25 giga, więc 25 giga zajmuje te, a ma takie z wymagania. zalecanych na Steamie ma. Aha. No tak. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC. And trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster No, LED 3080 GPU cooling to od tego, stay chill to and no the nie, power to smash wielu by through any chciało pro oderwać. additive. The graphics O, ja się card piszę, że ma 32 is giga w kompie akurat, więc starczy ci na Invincible na zalecanych ustawieniach. Możesz się cieszyć jedynie, co nie? Kurde, dopasiony komp. Dopasiony. 2 terabajty dysku, ten M2, naprawdę to mnie. Czy no te 32 giga RAMu to nie jest też, w sensie, to jest dużo, ale to nie jest też nie wiadomo jak strasznie wielkie koszta, tylko jednak większość raczej tak, no taki standard chyba się te 16 póki co tak trzyma w miarę. Mhm. Ta, no 16 to jest taki standard. Generalnie. Większość raczej właśnie w tę stronę, ale no... No No dobrze, że RAM nie kosztuje tyle co karty graficzne, nie? Zawsze można trochę się pokusić i dorzucić w razie czego. Ale RTX 2080 nie jest wymagany, nie? To tam nie wiem jaka jest minimalna specyfikacja tamtego tytułu, od jakiej startują, ale tutaj piszesz, że masz RX 580, to powinien sobie dać radę jeszcze. Na jakichś, nie wiem, średnich ustawieniach może. Jak będzie FSR, to pociągnie, nie? Chociaż czekaj, nie wiem czy... Nie no, powinien wspierać chyba jeszcze technologię. Znaczy, no ta karta. Jeszcze na tyle chyba stara nie jest. Więc... Może nie będzie tak źle. Ej, Kepler. Wy to widzieliśmy na Xboxie. Ja kojarzę ten setting, znaczy to tło trochę też. Ta gra była. No, też kojarzę coś. Tak, już wiem co to nawet, no, było. No właśnie. Też nawet spoko wyglądało. A, to nas zaciekawiło, to... Okej, dobra, to sobie popatrzę.
O. Ale fajnie, że pokazują trochę też inne rzeczy, w sensie jakby te same gry, co też były na Xboxie, ale trochę inne rzeczy, nie? Że to nie jest tak 1:1 skopiowane z tamtego pokazu. Nie no, gdyby Że było, jakieś gdyby inne, było, no to, inne sceny troszeczkę i tak dalej. to słabo trochę, no tak mimo wszystko. No tak, ale właśnie powinni się fajnie, jakoś że wyróżnić, nawet nie? jak już coś takiego, nawet jak powtarzają coś, to przynajmniej możemy jakoś od innej strony też popatrzeć na to. To jest też spoko. No ale ta gra ciekawie wygląda nawet. Sobie nie zanotowałem wcześniej chyba. Ona chyba coś z Flint, coś tam się nazywało, nie pamiętam. No teraz to zrobi. Gdzieś tam sobie leżało. O, Flintlock. Ty masz ten, trochę jesteś do przodu względem mnie, ale to nic, bo ja sobie zrobię refreshek, powinno być ok. Powinien się wyrównać. Gaming show. I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. Ale też ten system walki, wiesz, tam, że te zwierzę tajemnicze też tam bierze udział w tym i jakoś tam pomaga, to ciekawe też jest. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our O, This War of... We'll also show you what's next for Outriders. This War of Mine, tutaj jakaś nowa gra od tych twórców, nie? People Can Fly. Ty, myślałem, że w sumie nuda będzie na tym PC Gaming Show, a nawet mają ciekawe rzeczy na razie. Się zdarzają. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. Karta kredytowa Razer. Now back to the PC Gaming Show. Ready to game the system? Meet Mana. You slay, you achieve, you win. So should your bank account, because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of No, właśnie wspomniałem This War of Mine, Frostpunk. In Frostpunk and battle encroaching corruption and Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space. A Frostpunka też chciałem grać, ale się powstrzymałem, ale chyba zagram. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Okej. Popatrzmy. Kurde, jakiś cyberpunk chyba. No, renderek taki zacny nawet, no. Nie, w ogóle całkiem solidna jest to konferencja, ten pokaz cały, w sensie tak
Jak na razie. Nie no, już pół godziny oglądamy, no to było trochę rzeczy, nie powiem. O Jezu, to jest polska piosenka. Się ujdzie. Bo to jest polskie studio, nie? Od This Tak. War of Mine. No. O. Właśnie. Bohaterem jest Polak jeszcze. Chwilę to potrzebowałem chwilę, żeby do mnie doszło, że to polska piosenka. Chodź. Chodź ze mną. O Jezu. Wow, intrygujące, muszę przyznać, intrygujące. Polska piosenka w jakimś kosmosie, kurde. Nie spodziewałbyś się tam żadnego disco polo czy nic, a stało się. Add to wishlist, proszę bardzo, już można... A jak to się... Alters. Alternatywne... Ej, to będziemy mieć do czynienia z jakimiś alternatywnymi wersjami tej samej postaci, czy coś w tym stylu? Ty. Ja jestem zaciekawiony. Nie wiem. O, wow, no. O. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we Aż posłucham. just see? Well, first of all, Też nie będę się these odzywać. guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, Jan. who's traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of Mhm. the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So, what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So, from the trailer, tonally, this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So, there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the alters, whether there's any narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, the alters is purely 100% our game, 11-bit Studios game.
and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the Altars, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on Umieją how we ten, approach prowadzić meaningful narrację pewnie, nie? topics Więc tutaj inside the design of our games. Thanks so much się to again to przyda. Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I No can ciekawe, będziemy na pewno słyszeć tam w kolejnych, na kolejnych jakichś imprezach o tym jeszcze wiele razy. Bo to taki teaser był, nie? Is that really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. To jest ten dodatek do Outriders. Ogarnąć, ale tak, ale ta giereczka co była przed chwilą, to kurde na pewno się zainteresuje. No na pewno coś więcej będzie, nie? Jeszcze no, tam warto. na kolejnych imprezach, to tam jak mówiłem, dopiero taki teaser jedynie co dali, nie? Właśnie renderek, to... Powiem ci, że grałem w This War of Mine ogólnie i jakby powiedzmy, że to jest solidna produkcja, więc wydaje mi się, że pod tym względem, ogólnie pod względem historii i tego typu rzeczy, to na pewno to będzie dobra gra. Albo przynajmniej ma taki potencjał, żeby być. No wiadomo, wszystko można zepsuć, ale no, jak stworzyli This War of Mine, to była naprawdę genialna gra pod tym względem. No to jak czegoś tutaj dziwnego nie odwalą, no to mogą naprawdę też pójść w dobrą stronę. No i polskie studio, to zawsze warto się zainteresować. Ta już jest strona normalnie na Steamie, więc można sobie właśnie dodać do listy życzeń, jak ktoś już chce. Jest tak stworzona. The Altars to gra o zmieniających życie momentach. Jak to się nazywało jeszcze raz? Kurczę, znowu mi to... Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Nie no, spoko, tym Alters też się interesuje, pewnie sobie tam po evencie muszę dodać te wszystkie gry, bo żeby nie zapominać o nich potem. No. O wow. Strzelające animale Battle Royale. GTA 6! Gościu! Nie, czekaj, to wygląda jak Hotline Miami trochę, ten... Ale to nie jest ten Miami. A GTA 6 takie powiązanie, bo miałem, bo taka na początku kolorystyka była podobna do jakichś tam fanartów. O, pixel artówka. Nie wiem co oni z tymi kartami ostatnio mają w tych grach.
Mnie nie pytaj, no niestety. Też nie wiem. Teraz mam wrażenie, że sporo takich indie produkcji ogólnie też próbuje, bierze jakiś pomysł na grę, taki w miarę normalny, ale dorzuca takiego twista, że używasz tam karty takie właśnie i to one coś tam robią. Dużo takich teraz jest w tę stronę poszło rzeczy właśnie. Nie mówię, że to źle, ale trochę no sporo tego. A world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Pa, widzisz? Mówiłem. Mhm. Jest. Ostatnio była też ta giereczka, ten survival, gdzie też masz te karty, ten z portalami, że przychodzisz do innych wymiarów. Tam gdzie te no, karty sobie... tak, brał te... I było jeszcze kilka takich rzeczy ostatnio, bo tak aż mi się to kojarzy. Wygląda jak giereczka na telefony. Mogę ci! Nie wiem jak to się czyta nawet. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Idźmy dalej. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. What? Aha, dodatek do Killing Floor 2, aha. Okej, to ma sens w takim razie. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. We've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they really view this as a key quality of our games. And we were very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things. So no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards. So do it our own way rather than ten ziomek, który w ogóle ten od This War of Mine, w sensie od tych Halters, który tam coś gadał też o tej gierce, to powiem ci, że też tak mnie zachęcił swoim gadaniem, co się rzadko dzieje. No przeczytaj sobie tam opis ten, bo jest jeszcze opis na tym Steamie, tam już nawet ma chyba pełny, więc może się czegoś jeszcze dowiesz, nie? From technological standpoint, really make room for some new achievements, utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of
normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Nie będę teraz tak czytał, ale Sorry to interrupt, ogólnie but we have dajesz one quick spoko. question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. Kurde, wiesz co, akurat tak sobie... jak mieliśmy tą przerwę, to tak sobie patrzyłem też i generalnie na tym E3 niby E3 zabraknie chociażby Ubisoftu. W sumie powiem Ci, że akurat jeśli chodzi o te wszystkie imprezy, to nic nie było z od Ubisoftu. Ja się dziwię, że oni jeszcze nie ogłosili jakiegoś swojego eventu, bo rok temu taki był. A wiesz, a mają do wydania tego Awatara w końcu. Co nie? Na przykład. To jest duży tytuł dosyć i no, w otwartym świecie. Znaczy, no, single player, nie? I właśnie, nie wiem, wydaje mi się, że chcieliby go jakoś chyba wypromować. No, niby teoretycznie jeszcze mają tam no, pół roku, żeby tam, nie wiem, jakoś rozkręcić to wszystko, a cicho na razie jest. To mnie trochę zastanawia. Dlaczego nic? Nic od nich nie ma nawet tak na tych eventach, na Summer Game Festie, nie wiem, na Xboxie. Może faktycznie coś swojego planują po prostu. Now with this technology is possible to create Zero, naprawdę, żadnego tytułu Ubisoftu nie było, nawet jakiegoś Siege'a, nic. No, taki nic. Nawet nie byli chyba jako partnerzy tam przy okazji właśnie tego Game Festu, co Kili robił. Nie byli na liście, więc no... Zastanawiające na pewno. O EA to nie mówię, bo oni to chyba robią tak, że akurat... U nich tego samego nie widzę, bo starają się co jakiś czas nam pokazywać tą jedną grę. Na przykład ostatnio były te Gwiezdne Wojny, co nie ten Jedi Survivor, przynajmniej to. Cały czas tam coś mówią o Dead Space'ie, tym remake'u, więc jeśli chodzi o EA, to aż tak bym się nie obawiał. Tutaj pewnie FIFA niedługo jakaś tam będzie pokaz, więc tutaj takiego nie ma problemu. Ale Ubisoft to coś bardzo cicho jest. No to aż dziwne się wydaje, ale... Ale nie wiem. Community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward, and yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no Jurassic World 2 DLC. expansion and get your Pewnie z okazji nowego filmu. Alex Levitation, a special project from some very talented modders. O, Half-Life Alex to jest super gierka ponoć. Tam, na VR-a. Chciałem kiedyś próbować sobie. Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of two completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode.
Up to 4 players can go head-to-head in free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Doom Spice. O, Duna, Space Wars, to Matiego by zainteresowało na pewno. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story No chyba nawet gra tam, mówił mi. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open-world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. Spoko, ale nie dla mnie. No. Też takie mam zdanie. And we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life, deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized No już piszą na temat Alters ten polskie serwisy, nie? When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless, lost, isolated. No trzeba będzie śledzić to na pewno. O kurde, co to jest? Decarnation. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. No a propos, jak my sobie tu oglądamy, też tak wspomnę o tym jutrzejszym showcase'ie Capcomu i słyszałem takie ploty, że generalnie ma być shadow drop update'u do Resident Evil 2 i 3, albo przynajmniej do jednej z nich. Taki update no dodający ray tracing, no i bariery takie next genowe, no oczywiście na konsole i na PC-ty, nie? Chciałbym do 2 ray tracing. No to właśnie mówię, że możesz się doczekać do albo 2, albo 3 remake'u. 7 może też coś doda, będzie miała, bo ona została ostatnio znaczy Capcom potwierdził, że coś tam będzie robił przy niej jeszcze. Zresztą, ale została ostatnio zratingowana. Więc to znaczy, że jest nie aż tak daleko od jakiegoś tam, no od debiutu, nie?
ta nowa wersja, więc jutro może być ciekawie. Jutro może być parę nowych informacji rezydentowych, a to zawsze spoko. Ja ostatnimi czasy. Zobaczę w jakiej kondycji będę, bo to jest poniedziałek, a poniedziałek to zobaczę po pracy, dzień. czy będę żył. Jak wysiedzę tyle, to chętnie bym obejrzał. No to nie będzie długo trwało, nie? 35 minut potwierdzili już. Tak do pierwszej jakbym poszedł spać, może. Zobaczymy. No i dali rozpiskę już, czekaj, w sumie... No nie dali rozpiski pełnej, to był chyba jakiś leak, nie wiadomo czy w 100% ten się pokryje, ale no potwierdzali w każdym razie, że no Resident będzie, nie? 4. Nawet mówi, że jakiś nowy footage musi pojawić. Ale myślę, że na tym nie skończą na jednej, na tej tylko grze. Nie? No tak, a pokazywali gameplay 4 już, czy jeszcze nie? Nie, tylko trailer. Chyba. Było na State of Play tylko ten announcement, trailer z datą premiery. Więc no potencjał jest na to, żeby był jakiś tam fragment gameplayu. Kiedy jest w ogóle premiera 4? Ostatnio mówili to 24 marca. O kurde. No. Już na Steamie można chyba też wishlistować, jak chcesz, ja zobaczę nawet, czy już jest. Ajś. O, co my tu mamy? O, dinozaury. Nie no, jeszcze na Steamie nie ma. Niestety. No to w ogóle chyba ta miejscówka z filmu jest. To takie coś, co tam było. No, to jest content z filmu. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures. And weep at its magnificence. Ktoś zhakował streama. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Kurde, laguje mi to. Ten X-Stream. Ciekawe dlaczego. You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. No come on, czemu mi to robisz? Twitchu. Wiesz co, też mam problemy małe. Może u nich coś jest. My children. Their blood is on your hands. You will suffer for your. Widzę, że na czacie na Twitchu też tak piszą, że coś z lagami mają problemy ludzie, więc to chyba od nich faktycznie. O. No, przynajmniej raz nie jest to moja wina. System Shock. Ja kojarzę ten tytuł. To już nie było jakiejś gry System Shock, która się tak samo nazywała? What an incredible and frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi Było. saga. Today, Właśnie. take us even further inside the world of System Shock. Powiedział. I'm thrilled to welcome the one and only Warren Spector. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. This is going to be fun.
In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't 30 lat. The first thing is the graphics, obviously. To jak ten, jak Top Gun, też miał taką przerwę. But it was pretty primitive back then. 28, nie, tak, 28, o kurde. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just a thing. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up. 94 rok. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot right? basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be a Nie, new fajnie. experience for me too. Thank you so much. No, wszyscy są excited, nie? To jest all things System Shock. I personally taki can't wait for event. the game to come out though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further. To takie było trochę dla chyba troszeczkę starszej widowni mimo wszystko było. Ale fajnie, że takie coś też ogarniają. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose: to establish peace and security. Okej, przeskoczyliśmy do czegoś zgoła innego. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Oh, good. We're all rested up, Potwierdził to. feeling good. It's time to enjoy a slice Alters of po raz that trzeci lovely już. cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror. Ale ciekawie swoją drogą, na jakim oni są etapie, czy to wiesz, tak zapowiedź projektu i no nie mamy zbyt dużo, czy już tak coś tam mają, ale jeszcze wiesz, nie są tak do końca gotowi, żeby nie wiem, pokazać coś, nie? Też jest ciekawe. Trochę minęło jednak od tego, od ostatniej gry.
short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. O, co się tu stało? Does this work as confession? To jest ten rodzaj gier, gdzie masz faktycznie była kręcona jak film i jest taka niby interaktywna. W sensie, że możesz tam, nie wiem, wybierać jakieś obiekty czy... Nie wiem, czy jest dużo takich osób, które lubi taki typ. No ja tam nie za bardzo, szczerze mówiąc. Było takich parę już kiedyś i tam... Nie wiem, wolę jak mimo wszystko grać w gry, a nie wiem, oglądać tylko jak serial. Nie wiem, nigdy w sumie nie grałem. I jakie to ma, i powiedz mi, jakie to miałoby mieć wymagania na przykład sprzętowe, nie? Czy to nie wiem, jest jakiś czy tu się pecety palą przy tej grze, czy co? Czy to na jakiejś integrze mógłbyś w to zagrać? No nie wiadomo. Ale już jest na Steamie. A to jest cyberpunk Minecraft, wersji minecraftowej trochę. Wiesz co, to ogólnie nie ma wymagań. A, brak. Możesz odpalić na laptopie. Windowsa i 8 GB RAMu albo Maca. O. Więc to jest bardziej jako film traktowany. No właśnie. W razie, albo po prostu są nieuzupełnione jeszcze wymagania, w sumie też może tak być, ale... No, patrzyłem na Steamie te wymagania, a widzę, że tu Cyberpunk pokazują. No właśnie, mówię, ten jest Cyberpunk trochę taki Minecraft vibe ma, bo w sensie no, tam asety są podobne. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Iron Lands, we are big fans of cyberpunk fiction and games. So we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. Dobra, trafiliśmy z tym cyberpunkiem. Take care of your staff, make deals, farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards Kurczę, wiadomo coś do kiedy będzie ten stream trwał, czy nie? No jeszcze no właśnie nie wiem ile ona powiedziała, bo ona mówiła hour albo hours, ale to 1 albo 2 godziny. No to robi różnicę, bo trochę... No tak. Trochę już będę musiał się zbierać niedługo. Możemy skończyć o 23. Albo troszkę wcześniej. No dobra, o tej 11 mogę posiedzieć. Nie ma problemu, no. Resztę to tam sobie w internecie. Zobaczymy.
Ooh, that's nice. Nie. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games, and now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room. Make sure the salt circle is Kurczę, unbroken. włącznik jest tak daleko. Ja już mam wyłączone wszystko, tylko monitor się świeci, tak więc... O, jesteś przygotowany. Let's look at the HR Giger inspired Czuję, że nas prankuje gościu. Scorn. To na Xboxie było. Okej, to jednak nie prankuje. To wyłączam z powrotem. I'm your host, Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. You awake. Nie no, Scorn czasami faktycznie jest takie odrażające, w sensie swoimi tam projektami głównie, nie? No, to im się udało. The hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected. Ej, jak ta gra nie ma dialogów, no to jest mocna w takim razie. O, dobre tłumaczenie, jak nie stać na voice aktorów. Dobra, jak się hajs skończy. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Nie. Niestety nie. No jeszcze w tym roku. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person Ten pytał się ktoś, o, Michun jesteś, ty się pytałeś o Space Marine 2, teraz masz Space Marine chyba. Nie było na Xboxie 100. Ile jeszcze potrwa, to nie wiem, to może równie dobrze do wpół do 12 nawet. Ale my sobie skończymy krócej mimo wszystko. That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other. Myślę, że tak posiedzimy do 11 i zobaczymy, co się będzie działo i wtedy zdecydujemy. I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe.
So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of the Ale humanity Jezus, in the grim zbroi. dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about Ten robot robił Tyranids to is 10 they come 000 in the lat. thousands. Okay. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat O, a to in jeszcze Space są, Marine były 2 przez chwilę is a footage z mix jedynki of chyba. in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push forward Jezu, combat, 2011, which has inspired many other video 10 games, lat. but that Trochę więcej. never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the Chaos. Ja to kojarzę z tego, z Final Fantasy ostatniego. Tam też walczyli z chaosem. I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an GoldenEye sci-fi remaster? adventure on the Red Co? Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. To dziś Let's miało take a być. look. Nie, to nie to. Chociaż... Ale kurde, jakie uniki robił. To jest gra XXI wieku. I patrz na patrz na te modele postaci w ogóle, jakie zaawansowane. O!
No, może niech będzie. Agent 64? Spice never die. Okej. O. Aha, demo available on Snowns. No spoko. Sarah? Ryan? This is Kathy. Can you hear me? Please come in. Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera Team. The journey of 1,000 miles begins with Science fiction znowu. I need to know. Starfield? When we get there, you'll make the right decisions. To były samochody, przełaziki. No w Starfieldzie nie wiadomo czy będą. Nie, no myślę, że będzie, tylko no. Tomb Raider, były te parkury z Tomb Raidera. Deliver Us Mars, ej ktoś... Nie, Deliver Us Moon było chyba taki tytuł. Jak dobrze pamiętam. Deliver Us... Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO and League of Legends players. How much has esports revenue increased? Nie wiesz ile rzeczy tych dwóch rozwaliło podczas opowiadania. No nie wiem. Może lepiej nie wiedzieć. Chociaż no wydawali się kompetentnie jakby no. W tym co robią, więc... Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Frost Giant Studios, to studio było chyba na tym Summer Game Festie ze swoją grą. Było. Na 100% było. Chyba nawet z tą samą grą. Ze Stormgate'em. Assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments. Nie wiem dlaczego cały czas myślałem, że to jest ta gierka z portalami, ten survival. There will be different leagues suitable for all levels of experience. Nie, to inne studio robiło. Zastanawiałem, bo coś mi nie pasowało, bo powiedzieli RTS, a to ewidentnie nie był RTS. Nie było. Definitywnie nie. Co innego. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. No pay to win, no NFTs. Wow. And you can sign up now to reserve your place in line
Generalnie niewielu, wiesz, sobie tam mówi no NFT, raczej idą chyba w tym kierunku, żeby właśnie dawać NFT. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining Tak us. sobie patrzę na tego Steam Decka i tam co róż zmieniają zmieniają Tell us what is Stormgate. jakby tam gierki, w sensie no i był ten, ostatnio był Death Stranding, a teraz jest tam chyba, nie wiem, jakiś Doom czy coś. Ciągle zmieniają, nie Half-Life. No taki szczegół. Cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really No widzisz, Miki, no dalej, znaczy nie, to nie jest Xbox, nie, to jest ten PC Gaming Show akurat, nie? Jeszcze oglądamy. Już tam niedługo się będzie kończyć, ale trzeba jeszcze trochę na to. Ja się rozwaliłem na krześle i tak częściowo śpię, ale no, oglądamy, powiedzmy, można to tak nazwać. Nie, o dziwo było kilka spoko rzeczy, przynajmniej co? No ja zanotowałem sobie tego, ale no, zaraz ci powiem, tego Invincible na pewno. Link Loka, ten tytuł taki z tym... jakby to wyjaśnić? Ciężko trochę. The Alters na pewno, ten 11-bit Studio, nie, więc coś na pewno się pokazało. This is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? No ja też się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że ten pokaz będzie trwać te prawie dwie godziny. Ten teraz, skoro właśnie Xboxa tak 1,5 godzinki trwał, to nie przyszło mi do głowy, jednak no, zaskoczyli mnie trochę. So you've talked a little bit about for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined. Może skończymy około tej 11. StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an e-sport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused to jeszcze spojrzę w opis, może gdzieś tam piszą, kiedy będzie koniec. One of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your schools. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game, they just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding. Chociaż powiem ci, nie jesteśmy jedynym tutaj polskim kanałem, który to ogląda, bo jeszcze jest Strumienie z Ruczaju, taki kanał na YouTube, który też ogląda teraz. Dobrze, pozdrawiam Strumienie. Jego ogląda ponad 400 osób. Zróbmy mu rajda.
have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com. Nie no dobra, faktycznie wybiła ta 11. No teraz skończę mówić, to zobaczymy jeszcze jaka jest kolejna gra, jak tam nie będzie nic interesującego, to faktycznie może tak będziemy już powoli dobiegać do końca. To pewnie dużo nie zostało już. Ja muszę się zbierać, jakby nie patrzeć. Około pół godziny, tak, więc tutaj pewnie nie ma już takich... te najważniejsze zapowiedzi może już tam się pokazały, nie, więc... Next, we're going to show you Lesara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts... A jeśli coś tam, nie wiem, będzie wartego uwagi, to może o tym wspomnę na Facebooku, tak napiszę, jak już, no, ale raczej myślę, że tam to, co mieli chyba ważnego do pokazania, to już pokazali. No chyba, że jakaś bomba, o której no nikt się nie spodziewał, tak, nie wiem, wleci na sam koniec. No może tak być, nie, ale już tam i tak większość przesiedzieliśmy. No więcej niż tam nawet zakładaliśmy, nie? Więc tutaj... Nie ogrywałem Space Marine 1. Jeśli o mnie chodzi, nie wiem, czy to było do mnie pytanie, czy to do Mikiego. No dobra, takie małe podsumowanko to było już z tych gierek tam, co sobie odnotowałem, więc... Na pewno też nie mogę powiedzieć, że event generalnie był taki, no nieudany jednak, bo no, gdyby był nieudany, to bym nic nie zanotował sobie nie jako takie potencjalnie interesujące tytuły, a tu coś jednak było, więc tak nic nie wiem, na każdym z tych eventów można powiedzieć, że coś tam wartego uwagi się zobaczyło. No i przed nami właściwie to już został ten właśnie Capcom Showcase. Zobaczymy jak z tym będzie. Ja tam na pewno będę oglądać go na żywo, tylko mówię, jeszcze nie jestem pewny, czy będzie jakiś stream taki krótki, półgodzinny. Szanse są jakieś, ale nie chcę nic obiecywać na tą chwilę, więc gdyby to miał być już koniec, no to dziękujemy tutaj bardzo za waszą uwagę na tych wszystkich tutaj konferencjach z okazji tutaj tego E3. No i widzimy się w kolejnych jakichś eventach, które pewnie jeszcze tam może jakiś w tym miesiącu, nie wiem, State of Play, czy jakieś tam inne od innych wydawców, nie wiem, może Ubisoft się ruszy, czy coś, czy jakiś inny jeszcze, więc no na pewno nie koniec z naszej strony, więc tam koniecznie obserwujcie Facebooka, no i tutaj YouTube'a, bo na pewno coś tam będziemy jeszcze w przyszłości sobie oglądać. No to dzięki, tutaj był ze mną Michał, tobie Michał też dzięki tutaj za te parę dni oglądania, za wytrwałość, za wytrwałość, za tutaj siedzenie i oglądanie tego wspólnie z nami. Fajnie było. I czekamy na za rok, miejmy nadzieję, że może ktoś jeszcze dołączy oprócz nas dwóch tutaj. Się uda zorganizować. Może przez rok akurat się uda. Dodatkową osobę. No to dzięki jeszcze raz. No i do usłyszenia w kolejnym materiale na tym kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.